Salam alejkum, kochani. Witam wszystkich. Nie wiem, kiedy przyjdziecie. Nie umiem, nie mogę oznaczyć osób, żebyście tutaj przyszli. Robię ten live, ponieważ mam coś ważnego do powiedzenia. Poczekam chwilę, może kilka osób przyjdzie, może gdzieś to można udostępnić, zaprosić znajomych albo coś, bo powiem, że sytuacja dzisiaj nam się troszeczkę pokomplikowała w Nigerii. Robimy wiele pięknych rzeczy, ale jest o nas już dosyć głośno i przychodzi do nas coraz więcej osób na iftar. Spróbuję zobaczyć, czy będę mogła od siebie z telefonu kogoś zaprosić, ale coś tu mi nie pokazuje tej relacji. Bardzo bym prosiła o oznaczanie i zapraszanie znajomych. Czy ja mogę kogoś zaprosić tutaj? Proszę, żebyście oznaczali, tak, i udostępniali. Żeby kilka osób zachęcić do tego, żeby przyszły. Chciałabym parę słów powiedzieć o sytuacji, która obecnie nam się pokomplikowała w Nigerii. Chciałabym prosić wszystkich o to, żeby zaangażowali się troszeczkę w udostępnianie naszej akcji ramadanowej. To, co robimy, to jest piękne. O naszej fundacji jest już coraz głośniej na terenie Nigerii. Dlatego coraz więcej osób do nas przychodzi. Chwilami sytuacje wymykają nam się spod kontroli. Bardzo trudna sytuacja jest w Ngursoje. Jest to w tej chwili najtrudniejszy teren i myślę, że będzie najtrudniejszy do końca Ramadanu. Co prawda przychodzą dzieci również z wiosek znajdujących się niedaleko Ashimaga, ale tam sytuację potrafimy opanować. Jednakże dzisiaj, kochani, zdarzyło się coś niesamowitego. Ja jestem w ogromnym szoku. Wolontariusze są przerażeni. Jesteśmy zmuszeni organizować na szybko rekrutację nowych wolontariuszy w Nigerii. Adam z braćmi i z najbardziej zaufanymi nam wolontariuszami już też w tym kierunku działają. Jak widzicie czasami z relacji udostępnianych przez nas, w Ngursoje jest bardzo dużo osób głodujących od długiego czasu. Jest to pustynia, jest to bardzo surowy teren. Nie ma tam żywności. Ostatnio mrówki lub jakieś inne owady zjadły zapasy żywności, które tam były, tak, rośliny, które tam rosły, zostały po prostu zniszczone. Ludzie tam głodują od długiego czasu. Bardzo ciężko jest nam zapanować nad sytuacją, ale robimy co możemy. Jak do tej pory w samym Ngursoje, ponieważ skupiamy się na Ngursoje i udostępniamy Wam to, co się dzieje w Ngursoje,
Głównie też i ze względu na to, że no niestety z powodu dużej ilości osób i trudności w zapanowaniu nad osobami tak strasznie głodnymi, że o jedzenie walczą z naszymi wolontariuszami. Nasi wolontariusze też zostają ranni. No, potraciliśmy tak telefony, nawet takie, jakie tam były, nawet jakieś tanie chińskie podróbki. A w samym Gursoje i na Kumaganam, na Gursoje został nam się jeden telefon, którego wolontariusze chronią jak oka w głowie, żebyśmy mogli Wam przekazywać jakiekolwiek informacje, jakiekolwiek relacje z tamtych rejonów. Sytuacja wygląda tam na tyle tragicznie, że dzieci bardzo długo są głodne, zresztą nie tylko dzieci. Dorośli również są bardzo głodni i zarówno dzieci, jak i dorośli walczą o każdy kęs jedzenia. Wszyscy boją się, że jedzenia zabraknie, chociaż my gotujemy każdego dnia coraz więcej, widząc jakie są potrzeby, widząc to, jak głodni są ludzie. Dlatego prosimy Was o wsparcie. Ja Was przepraszam bardzo, ale po dzisiejszych informacjach ja będę płakać, bo mówię do Was prosto z serca. Dzisiaj, kiedy nasi wolontariusze zajechali do Gursoje z żywnością przygotowaną, żeby rozdać ją dzieciom, ponieważ zawsze na pierwszym miejscu są dla nas dzieci. Zawsze dzieci dostają jeść jako pierwsze. Bardzo trudno nam jest je wyciszyć i uspokoić na tyle, żeby się nie krzywdziły nawzajem. Ale udało nam się zorganizować ponad 100 mężczyzn, którzy wolontariacko służą za ochronę wolontariuszy oraz chronią też osoby, które tam przychodzą, które tam żywimy, ponieważ walki o jedzenie są czasami naprawdę straszne. Ja Was bardzo przepraszam, kochani, będę płakać, ja nie mogę nie płakać. Dzisiaj zajechaliśmy z jedzeniem i nasi wolontariusze donoszą nam informację, że piasek pustyni zrobił się czarny. Kiedy weszli na dachy zobaczyć, co się dzieje, czym to jest spowodowane. Kochani, tam jest masa dzieci, tam idzie masa dzieci do Gursoje, a my nie mamy na tyle żywności, żeby im wszystkim dać jeść. Dlatego proszę Was bardzo, udostępniajcie, gdzie się da. Pokazujcie nasze akcje, ponieważ my nie chcemy nikogo odsyłać z kwitkiem, my nie możemy odesłać tych dzieci. Czarna plama na pustyni jest tak ogromna, że wolontariusze przypuszczają, że idzie tam nawet do 5000 dzieci. W tej chwili już w samym Gursoje karmimy samych dzieci około 1800. Do tego dochodzą dorośli, tam jest 3000. 3000 kolejnych osób to pomaga nam. Ponad 3000 w Ashimaga. W Madiguri mamy 800 osób w naszym obozie, który zorganizowaliśmy głównie ze względu na dzieci i rodziny uchodźce. Ale pomagamy również samemu Madiguri, tak? Rozdajemy żywność też w Madiguri, ponieważ pamiętacie, że jakiś czas temu, jakiś miesiąc, 1,5 miesiąca temu doszło tam do ataku terrorystycznego i mieszkańcy stracili żywność, mają zniszczone domy, tak. Pomagamy na tyle, na ile możemy z tych naszych skromnych środków, ale kochani, no nie jesteśmy w stanie stworzyć żywności z niczego, dlatego prosimy, błagamy Was o wsparcie. Dzisiaj uruchomiliśmy też w taki sam sposób, w jaki prowadzimy program iftarowy w Nigerii. W taki sam sposób dzisiaj zaczął działać program iftarowy w Kenii. Mała wioska w Bidze będzie codziennie odbywać taki sam iftar, jak odbywa się w Nigerii, we wszystkich miejscowościach, w których prowadzimy.
nasze akcje. I ja Was bardzo przepraszam, kochani, za moje łzy, ale ja po prostu nie wiem, co mam zrobić. Nie wiem, w jaki sposób to mamy zorganizować. Zorganizujemy ludzi, zorganizujemy żywność, ale musimy mieć na to pieniądze. Żywność w Nigerii jest strasznie droga. Przez koronawirusa, wieczne lockdowny, wiecznie pozamykane większe zakłady pracy. Żywność tam jest tak droga, że zwykły chleb jakości naszej Biedronki, tam, taki tostowy, tam kosztuje około 12 zł w tej chwili. Każdy rodzaj żywności jest naprawdę tam bardzo drogi. My się obawiamy, że ten Ramadan to jest dopiero początek tego, co czeka naszą fundację, ponieważ my naprawdę realnie pomagamy. Nie ma tam innej organizacji. UNICEF się chwali, że jest, ale jest tylko w jednym czy dwóch wioskach. Innych organizacji nie ma. Ja nie wiem, my będziemy próbować pisać, tak, do ONZ-u, do Unii Europejskiej, ale na to potrzeba czasu, żeby przede wszystkim złapać dobry kontakt, żeby ktokolwiek decyzyjny mógł z nami porozmawiać, to na to wszystko trzeba czasu, a my potrzebujemy środków, pieniędzy. Nawet powiem szczerze, że nawet już dzisiaj myślałam o tym, rozmawiałam z Adamem, że nawet bylibyśmy szczęśliwi, gdyby znalazły się osoby, które są w stanie opłacić lot do Nigerii, ponieważ my na to nie mamy pieniędzy, bo potrzebujemy też wolontariuszy, ludzi z sercem, którzy będą potrafili próbować, tak jak my, tak zapanować nad tym głodnym tłumem. Kochani, to są ludzie, to są dzieci. Oni tam są naprawdę głodni i potrzebują nadziei, którą w ten miesiąc możemy im dać. Najpierw musimy myśleć o tym, żeby ich nakarmić, później będziemy szukać innych systemów i rozwiązań, nie wiem, budowy wielkich studni, budowy jakichś systemów irygacyjnych, żeby głód tam nie był tak ogromny. Ktoś w jakimś komentarzu pytał mnie, a czy nie można tych ludzi tam stamtąd zabrać? A gdzie mamy ich zabrać? Gdzie my mamy ich zabrać? Gdzie my mamy ich umieścić? W Nigerii, w zasadzie w całej Afryce nie ma czegoś takiego jak opieka socjalna. Tam jak jesteś biedny, nie masz co jeść, umierasz. Próbuję zapanować nad sobą, nad swoimi emocjami, ale uwierzcie mi, jest bardzo trudno nad tym wszystkim zapanować. Próbujemy wszystkich możliwych rozwiązań, żeby jak najwięcej osób nakarmić. Nasi wolontariusze pracują po 20-21 godzin na dobę, żeby zorganizować, żeby ugotować wystarczającą ilość jedzenia, żeby wystarczająca ilość osób była do tego, aby to jedzenie rozdawać. To, co my Wam pokazujemy, to jest naprawdę ułamek tego, co robimy. Nie mamy telefonów, nie mamy kamer, nie jesteśmy w stanie pokazać Wam więcej. Także musicie, kochani, nie wiem jak mam dotrzeć po prostu do ludzi, do dużych instytucji. Wszędzie, gdzie próbowałam, po prostu zamyka się nam drzwi, tak? Żadna organizacja, żadna duża fundacja, nieważne czy to fundacja islamska, czy fundacje normalne, tak? Czy polskie, czy inne światowe. Po prostu na Afrykę się zamykają, nie chcą pomagać. Jesteśmy jedyną fundacją, która cokolwiek tam dla tych ludzi robi. Więc proszę też każdego, kto ma gdziekolwiek jakiś dostęp do ludzi, do osób związanych
z dużymi instytucjami, z jakimiś urzędami. Prosiłabym też o to, żebyście pomyśleli, czy wstępnie porozmawiali, czy możemy z nimi też się spotkać, porozmawiać, napisać, poprowadzić jakąś korespondencję, bo ludzi tam jest dużo. Tam jest dużo dzieci, które trzeba nakarmić, które do nas idą do nas z ufnością, że one to jedzenie dostaną, a my przez tydzień może jeszcze damy radę tam w tym Górsoje, ale nie wiem, czy będziemy mieć w stanie poprowadzić taką akcję przez cały Ramadan, tak jak to planowaliśmy. I w jaki sposób my mamy tym dzieciom powiedzieć, że nie, one nie mają do nas przyjść, albo mają wrócić, tak? Nie możemy ich cofnąć. Musimy po prostu zrobić wszystko, żeby je nakarmić. Nie mówię już o dorosłych ludziach. Ja mówię o dzieciach w tym momencie. Idzie do Górsoje, idzie bardzo dużo dzieci. I jak my możemy powiedzieć dzieciom, że mają wracać tam, skąd przyszły? Nawet nie wiemy, ile z tych dzieci po drodze nie przetrwa. Jest gorąco. Jest ponad 50 stopni. W Górsoje to jest dosłownie środek pustynnej Sahary. Przepraszam. Proszę o to, żebyście udostępniali nas, abyście o nas mówili, żebyście mówili głośno o tym, co robimy i jak robimy. My próbujemy uratować jak najwięcej dzieci, bo to one są przyszłością świata. To te dzieci będą w przyszłości budowały cały kontynent afrykański. Przepraszam, ja już w tej chwili skończę i bardzo was tylko proszę o udostępnienie i o zrozumienie tego, w jakich warunkach pracujemy, jak trudno nam się teraz pracuje, a robimy wszystko, żeby okazać tym ludziom miłość, współczucie, a przede wszystkim oni potrzebują jedzenia. Oni potrzebują żywności. Te dzieci potrzebują normalnego, dobrego, odżywczego posiłku. Dużo z tych dzieci potrzebuje też i leczenia. Organizujemy drugą grupę wolontariuszy, którzy w czasie rozdawania żywności będą próbować odizolować dzieci bardzo mocno kaszlące, ponieważ jest tam bardzo dużo dzieci kaszlących, więc ja podejrzewam, że tam może być nawet w tej społeczności epidemia gruźlicy. Ja już się rozłączę. Przepraszam was za moje łzy, przepraszam za tą emocjonalność, ale po prostu nie jestem w stanie inaczej tego wam przekazać. Dziękuję, trzymajcie się, kochani.